Rafał? Nie spodziewałam się, że jeszcze przyjdziesz. Ja też nie. Ale przyszedłeś. To chyba ci na nas zależy. Byłem na neonatologii. Widziałeś naszego synka? Cudowny jest, prawda? Rafał, gdybym mogła cofnąć czas. Przynoszą mi go do karmienia kilka razy dziennie. Widzę, jak nabiera sił. Możesz być dumny z syna. Jak ma na imię? Nie wiem. Jeszcze mu go nie dałeś. Ja? To twój syn. To chyba nie jest to dobry pomysł. Jest. Zdecyduj wreszcie. Możesz zajmować się dzieckiem? Mogę. Trochę boli, ale mogę. Lekarze uratowali mi życie, ale wycięli macicę. Nasz wspólny syn będzie moim jedynym dzieckiem. Rafał, poczekaj. Potrzebujesz czegoś dla dziecka? Wyciągnij nas z aresztu. Co mam kurwa zrobić? Przecież nie będziesz odwiedzał dziecka za kratami. Błagam cię, pomóż. Sławek, a z tym dzieciakiem to prawda? Z jakim dzieciakiem? No, że komisarz Nocoń został ojcem? To wszystkie wróble o tym ćwierkają. Cześć. 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 Ale no to co? No to mamy gratulować? Robić zrzutkę na wyprawkę? No bo chyba by wypadało. Ja bym nie organizował i nie gratulował. Bo? Bo nocą, jak się czasem odpali, to nie wiadomo, gdzie zwiewać. Nie rozumiem was. Dlaczego się z tym tak kryjecie? Nie możecie gadać otwarcie? A dziwisz się? Moim zdaniem lepiej stawiać sprawy jasno. Otwórz. Dzień dobry. Ja Tak? chciałbym zgłosić, czy właściwie ja potrzebuję porozmawiać z policjantem. Nie słyszał pan naszej koleżanki? Stawiajmy sprawy jasno. Tak, tylko ja właściwie nie wiem, co się wydarzyło, ale wygląda to przerażająco. Pan jest z Gorczaka? No nie jestem, a to coś zmienia? Miejscowych to raczej mało tu, co przeraża. A za miejscowych wszystko. No. No, to co robimy? Skąd pan ma to nagranie? Z kamery pułapki. Czyjej? Mojej, mam takich kilka na Gorczaku. A dlaczego pan je instaluje? No, jestem fotografem, może bardziej performerem i od kilku tygodni zbieram materiał do nowego projektu. Dobrze, ale dlaczego tutaj? No, dlaczego Gorczak? Bo Gorczak to folklor i liczyłem, że nie wiem, może trafię jakieś bójki czy awantury w parku, może seks, ale czegoś takiego się nie spodziewałem. Dobra, kiedy to się nagrało? Wczoraj, dzisiaj rano zgrałem te nagrania i się przeraziłem, bo ja myślę, że ten facet udusił tę kobietę. Gdzie była ta kamerka? W parku, nadal jest w parku. Trudno wytłumaczyć, ale może mogę na mapie pokazać. Nie, od razu tam pojedziemy. Naprawdę muszę? Po co jestem tam potrzebny? To, co się nagrało, wygląda mi na poważne przestępstwa, a pan je zgłasza. Nie ma wyjścia, musimy jechać.
To było niemal nieprawdopodobne, żeby przed przypadkowo umieszczoną kamerką rozegrała się scena zabójstwa. W tamtym momencie miałam jeszcze nadzieję, że artysta-performer robi sobie z nas żarty i jeszcze wycofa się ze swoich słów. Kamera jest tam, między tymi gałęziami. No i możecie ją wziąć jako dowód, ja spadam. Dobra, będziemy musieli ją zdemontować. Technicy muszą zabezpieczyć ją jako dowód w sprawie. No, oczywiście, możecie z nią zrobić co chcecie. A tak w ogóle to ona ma jakiś taki kąt widzenia. Okej. Dobra. Jestem Majcher. Komisarz Nocny, komisariat na Gorszaku. Pan nagrał to zdarzenie? Ja. Właśnie mówiłem, że ta kamera jest skierowana w te krzaki. Te krzaki? No czyli tam powinno być ciało. Ale ja nie chcę oglądać trupa. To pan sobie tu postoi. Aha. Łańcuszek. Chyba ją tędy ciągnął. Mógł należeć do naszej ofiary. Ale ciała nie ma. Chociaż wygląda na to, że było. Dobra. Dzwonię po ekipę. No co nie. Jestem w parku przyleśnej. Potrzebuję tu ekipy do zabezpieczenia terenu. Techników też. Dzięki. Ja tu poczekam, a ty leć z tym nagraniem do labu. Niech nam wyciągną coś. Na CITO. Dobra, sprawdzę jeszcze zgłoszenia zaginięć z ostatnich 48 godzin. Może dziewczyna przeżyła i zgłosiła się do szpitala. W ciągu minionej doby nikt nie zgłosił zaginięcia młodej kobiety. Nie było też zgłoszenia o żadnej napaści w parku. Jednak but, który na filmiku miała na sobie biegaczka, był identyczny z tym, który znaleźliśmy w krzakach. Co więc stało się z tą kobietą? Nie uwierzysz, Majcher? Co jest? Ktoś podrzucił zwłoki pod kostnicę. Jak zwłoki, żartujesz sobie? To nie jest śmieszne. Serio mówię. A tak się składa, że ktoś się powinien tym zająć. Sławek, ale ja nie pracuję w dochodzeniówce. Kogo mam wysłać? Sprzątaczkę? Dankę. Co za idiota przeniósł zwłoki z miejsca podrzucenia tutaj? Przecież tam mogły być jakieś ślady, a teraz to już wszystko pozamiatane. Ja to wiem, ale pracownicy mówili, że zrobili to z szacunku dla ciała, żeby nie leżało na ziemi. Widzę, że macie takie same problemy z kadrami jak my. Bierzemy każdego, kto się zgłosi. No. Trzeba będzie przesłuchać tych troskliwych idiotów. Jasne. Cholera jasna, no. Uduszona. Nie tylko. Zgwałcona? To akurat nie. Obejrzałem wstępnie ciało. Zobaczcie. To jest nacięcie na tętnicę. Wygląda na to, że ktoś upuścił z niej krew. Ja pierdolę, jeszcze nam wampira na Gorszaku brakowało. A przyczyna śmierci? Wykrwawienie czy uduszenie? Sekcji jeszcze nie robiłem, dokładnie stwierdzę później. A ile było tej krwi? Ze 3 litry. Plama byłaby bardzo widoczna. Ale w parku krwi nie było. Może morderca wziął z parku podduszoną i nieprzytomną kobietę i wypompował jej krew w innym miejscu. Czyli szukamy niezłego świra. A jakieś cechy charakterystyczne na zwłokach? Drugi but jest na moim biurku. Niestety zrealizował się czarny scenariusz. Atak z parku miał swój makabryczny finał w kostnicy miejskiej. Sprawca był na tyle bezczelny, że w biały dzień przywiózł tu ciało i zostawił pod drzwiami budynku. Nie zarejestrowały tego żadne kamery, bo od miesięcy po prostu nie działały. A, zapomniałabym. Gratulacje. A co, wygrałem coś?
Wiesz, w sumie zostałeś ojcem, nie? W sumie dzięki. Wszyscy na komisariacie szepczą, ale tak naprawdę ja nie wiem dlaczego. No wiesz, zważywszy na okoliczności, to Wiesz, okoliczności są jakie są. Ale na to nie masz wpływu. A ojcem zostałeś, więc gratuluję, bo jest z czego. wiesz co? Od tygodnia wszyscy na mój widok uciekają wzrokiem albo po prostu uciekają, więc doceniam to, że ty jedna zachowałaś się normalnie. Wiesz, czemu uciekają? Bo się boją, że się wściekniesz. No kurwa, ileż... No tak. Jesteście? To biegusiem na górę. A co tam jest? Od godziny czeka na was jakaś kobieta. Wczoraj jej przyjaciółka poszła pobiegać, do teraz nie wróciła. Sabina to moja przyjaciółka. Mieszkamy razem od miesiąca, od kiedy jej matka wyrzuciła ją z domu. Matka wyrzuciła ją z domu? Dlaczego? Bo związała się z takim jednym gachem i robi wszystko, co on jej każe. A Sabinę ma totalnie gdzieś. Kazał wyrzucić córkę z domu, to ją wyrzuciła. Czyli partner matki miał konflikt z Sabiną, tak? Partner. Gówniarz jeden i oszust, niewiele starszy od nas. Ma może 3 dychy i tyle. Omotał sobie 45-letnią kobietę, a ona wierzy, że to wszystko jest bezinteresowne. Ale Sabina dowiedziała się, że oszukał też inne kobiety po 40. No powiedziała o tym matce? Próbowała, ale ta w ogóle nie chciała jej słuchać. No więc Sabina próbowała znaleźć inne sposoby, aby udowodnić swoje racje. Kilka dni temu nawet spotkała się z jedną z tych oszukanych kobiet. A czy partner matki mógł się o tym dowiedzieć? Oczywiście, napisała do niego, że albo się wynosi, albo przyprowadzi tę kobietę do swojej matki. Jaka była jego reakcja? Ale zaraz, Sabinie coś się stało, tak? Pan coś wie. Proszę mi powiedzieć. Proszę mi podać adres matki Sabiny i dane tego jej partnera. Coś się stało, prawda? Niech mi pan powie. Ten łańcuszek jest. Mógł być jej, ale to nie ona. To niemożliwe, nie. Czyli to pani córka. Moja córeczka. Ale kto? Ale kto? Dlaczego? Wyjdźmy stąd. Sabina! 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 Zaczekam na korytarzu. Proszę się nie śpieszyć. Sabina! Sabina została napadnięta w parku. Wiemy, że była duszona. Zgwałcił ją ten bydlak? Nie. To dlaczego? Po co ją zabił? Jedyne, co mogę pani powiedzieć, to to, że trwa śledztwo i że robimy wszystko, żeby złapać tego bydlaka. Ale teraz muszę pani zadać parę pytań o Sabinę. Podobno nie byłyście w najlepszych stosunkach. Sabina się wyprowadziła. I nigdy więcej do mnie nie zadzwoniła. Poszło o pani obecnego partnera, tak? Sabina mówiła, że to oszust. Ale to nieprawda. To jest jakaś kompletna bzdura. Grażyna! Jesteś. Dziękuję, że przyjechałeś. To ona? Sabina? Ktoś ją napadł w parku. Komisarz Rafał Nocen, komisariat na Gorszaku. Wracam do domu. Już. Zaraz. Musicie najpierw państwo złożyć zeznania. Jakie kurwa zeznania? Tragedię kobieta przeżywa, tak?
Trwa śledztwo w sprawie zabójstwa. To szukaj zabójcy, debilu, a od nas się odpierdol. Pierdol się mu! Chodź, łapać! Co robisz? Puść go, człowieku, przecież on nic nie zrobił! Łapy! Druga. Proszę cię! Nic nie zrobił! Gratulacje, właśnie sobie załatwiłeś zarzut zaatakowania policjanta na służbie. Idziemy. A pani idzie z nami. Córka partnerki sprawiała ci sporo problemów, co? Grażynka miała prawo ułożyć sobie życie jak chce i z kim chce. Gówniara mieszała między nami, to dostała eksmisję. No, to teraz jest martwa, to już nie będzie mieszać, nie? To ci chyba na rękę, co? Jak chcesz mnie w coś wrobić, to nie trafiłeś. Lucyna Rawska, Bogna Rucińska, Anna Wichłaczka. Mówią ci coś te nazwiska? Co znowu? Co to ma wspólnego? Uwiodłeś te kobiety i wyłudziłeś od nich spore sumy pieniędzy. Z tego co wiem, to prokurator chce ci wysmażyć za to piękny akt oskarżenia. To wszystko są pomówienia. Ja nikogo nie oszukałem. Tak? Mam uwierzyć, że z miłości spotykałeś się z paniami koło 50 i odchodziłeś od nich ze sporymi sumami pieniędzy na pocieszenie? Graszka to kobieta mojego życia. Jej córka dowiedziała się o twoich ofiarach i postanowiłeś się jej pozbyć. Nie, kurwa, nie! Nie wrobisz mnie. Alibi mam. Alibi! Kiepskie to twoje alibi, bo od Graszki, więc przemyśl to sobie. Masz 2 minuty. Lepiej, żeby to było ważne, Majcher, już prawie go miałem. Na Śląsku mieli 2 podobne zabójstwa młodych kobiet. Z podduszaniem i spuszczaniem krwi. A krwi przy ofiarach nie znaleziono. A kiedy to było? Dokładnie 3 miesiące temu, a kolejne 16 dni później. Czyli co, świr jest u nas na gościnnych występach? Dobra, trzeba ściągnąć akta tych spraw na CITO. Dobra. Te 2 zabójstwa na Śląsku bardzo przypominały to nasze. Tamtejsi policjanci utknęli ze śledztwem. Nie mieli śladów do porównania ani motywu. Nie mogli więc wytypować sprawcy. Miałam nadzieję, że my będziemy mieć więcej szczęścia. Co to ma być? O, pani władza? Dzień dobry. A może pani, co? Może pani kupi nareczkę? Pilne. To ma być żart? Bo jeżeli tak, to nieśmieszny. Czyją nerkę chce pan sprzedać? No jak to czyją? No moją. O to mi chyba wolno, nie? I policji nic do tego. Handel organami jest nielegalny, własnymi również. Mój organ? Moja decyzja. Wolny człowiek jestem. W wolnym kraju żyję. Podobno. Dobrze, pojedzie pan ze mną na komisariat. Ale... Oj. No z tym to nie będzie tak prosto. Zapraszam do radiowozu. No, już, idziemy. Niedoszły sprzedawca własnej nerki wydmuchał mi ponad 2 promile. Powinnam go zabrać na izbę, ale nie awanturował się, więc uznałam, że zabiorę go na dołek, a jak dojdzie do siebie, to spróbuje mi to wszystko jakoś sensownie wytłumaczyć.
Jestem w szpitalu. Ale mogę podjechać na chwilę do kancelarii. Chciałem ci tylko powiedzieć, że zabranie Roxanie praw rodzicielskich to będzie czysta formalność. Skażą ją za 2 zabójstwa, nie wyjdzie z więzienia przed maturą chłopaka. Dobrze. Dziecko nie powinno ani chwili spędzić w więzieniu. Mówisz masz, choćby nawet jutro przygotuję dokumenty do sądu. Pytanie tylko, czy naprawdę tego chcesz i czy zamierzasz sam zająć się dzieckiem? Jesteś tam, Rafał. Jestem. Po prostu jeszcze o tym nie myślałem. Jak odbierzemy dziecko matce, to będziesz miał chwilę, żeby zdecydować, czy mały ma trafić do ciebie, czy do adopcji. Muszę kończyć. Zapraszam, witamy w naszych skromnych progach. Pani dzielnicowa, kochana, ale ja tu nie mogę dłużej zostać. Woli pan na izbę iść? Proszę bardzo, tylko że będzie drożej. Nie o to chodzi, ja wiem, ale czasu ja już nie mam. No, moją Henię porwali, a ja muszę ją wykupić. A skąd ja wezmę pieniądze? Jaką Henię? No, Henię moją. Piękna kobieta. I porwali. I nie wiadomo, czy ona jeszcze żyje. No dobrze, ale skąd pan wie, że porwali? No jak to skąd? No list! List mi przysłali. Oni okupu chcą. Ma pan ten list? Gdzieś tak. Mam 30 000, to tyle to ja nie mam. 3000 nawet nie mam. Co ja mówię, nawet 300 nie wyciągnę. Ale zapłacić trzeba. Ja na zatracenie Heni nie oddam. No, cholera, chyba ten list gdzieś zgubiłem. No dobrze, to jak pan sobie przypomni, gdzie pan zgubił, to wtedy do pana przyjdę, nie? No. Aha. Byłam pewna, że ten facet na poczekaniu wymyślił całe to porwanie. Poniosło go w pijackim widzie. Pewnie się zadłużył u kogoś na mieście, a groszem nie śmierdział. Stąd to absurdalne ogłoszenie. Tyle, że za handel organami można dostać 3 lata więzienia. W samą porę, komisarzu, no co? Bo? Właśnie zgłosiła się kobieta, którą wczoraj wieczorem ktoś napadł w parku. Próbował ją dusić. Podobno powiedział, że wypije jej krew. Gdzie ona jest? Odprowadzona. Czeka u ciebie. Dlaczego pani od razu po napaści nie zgłosiła się na policję? Nie wiem, ja uciekłam do domu, bałam się. Ja też nie myślałam trzeźwo, bo wypiłam całe wino i no, pomyślałam, że kto by mi pijanej uwierzył. Dobrze, spokojnie. Proszę się uspokoić, napić się wody. Dziękuję. A teraz powoli i bardzo dokładnie proszę mi powiedzieć, co zaszło i gdzie to się wydarzyło. Ja wracałam do domu po pracy, bo ja pracuję w sklepie spożywczym i wczoraj skończyłam dopiero po 22:00 i miałam słuchawki na uszach i no, wtedy to już tylko poczułam ten pasek na policzku i on zaczął go zaciskać i zaczęliśmy się szarpać i słuchawka mi wyleciała i ja wtedy usłyszałam, co on do mnie mówi i mówił: wypiję ci krew, wypiję ci całą krew. Rozpoznałaby pani ten głos? Nie, chyba nie, bo on to szeptał. Dobrze, co było dalej? No, ja nie mogłam oddychać, on mnie ciągnął z całych sił i zrobiło mi się ciemno przed oczami. Ja już myślałam, że już po mnie, ale chyba ktoś, nie wiem, był w tym parku, bo on nagle mnie popchnął i uciekł. A widziała pani sprawcę? Mogłaby go pani opisać? Nie, ja uciekłam i najpierw bałam się obejrzeć, a potem to już chyba było za późno, bo on był za daleko, ale on chyba miał jakieś ciemne ciuchy, ciemne dresy. A ten człowiek, który się pojawił, on podszedł do pani, może on coś widział? Nie, nikt do mnie nie podszedł, ja nie wiem, kto to był. Wiesz,
Pierdolony kurczak. Ja bałam się, że on tam wróci i uciekłam do domu. Zresztą ja nawet nie wiem, jak ja miałam siłę wracać, bo ja ledwo mogłam oddychać. To prawda? Ktoś przeżył atak tego wampira? Mamy świadka? Rafał, Mamy, tak. Ale nic nam to nie daje. Nie będzie w stanie go rozpoznać. Nie rozpozna głosu, także... czyli gówno mamy. Konkubent tej Grażyny Nowosad, tej matki Sabiny, nie był na Śląsku, kiedy popełniono te dwa morderstwa na młodych kobietach, więc to nie mógł być on. Zresztą ta seria napadów to... Ty mnie w ogóle słuchasz? Co się dzieje? Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Czy ja się w ogóle nadaję na ojca i na matkę jednocześnie? Poczekaj, co? Jak ja to mam pogodzić? Przecież ja stąd w ogóle nie wychodzę. A z drugiej strony... Z drugiej strony? No, on żyje. Jest, to mój syn. Co, ja mam go po prostu oddać obcym ludziom i zapomnieć? Nie wiem, Rafał, co ja mam ci doradzić. To nie chodzi o żadne rady, Majcher. To po prostu musiałem powiedzieć to na głos. Dobra, kurwa, nieważne. To najważniejszy jest teraz ten cholerny wampir. Dobra. Wiemy o nim tylko tyle, że poluje w parku. No, dlatego dzisiaj wieczorem obstawiamy park. No co, ty myślisz, że tak szybko tam wróci? Nie wiem, ale nie udały mu się wczorajsze łowy, jest wkurwiony. Może będzie sam przed sobą chciał sobie coś udowodnić. Może. Ale obawiam się, że samo czekanie niewiele nam da. Co, masz jakiś lepszy plan? No. Prowokacja była lepszym pomysłem niż bezczynne czekanie. Jednak takie akcje bywają ryzykowne. Do tego trzeba było dopełnić wielu koniecznych procedur. Najważniejsze jednak, że mogliśmy działać. Ten świr czaił się tam na kolejną ofiarę, z której chciał spuścić krew. 02 do 08, zgłoś się. Jestem 2. Robię drugie okrążenie, cicho i spokojnie. A, dobra, widzę cię, 8. W kontakcie. 02 do 10. Jestem, na razie czysto. Za jakieś 3 minuty będziecie mieli 8 w polu widzenia. Dobra, zameldujemy jak się pojawi. Halo? Słyszy mnie pan? Zero 02 do 08, zgłoś się. 02 do 08, zgłoś się. Cholera jasna, Majcher, odezwij się.
Nie bój się. Nie bój się, to nie jest trucizna. To heparyna. Twoja krew nie będzie tak szybko krzepnąć. A wycisnę ją z ciebie do ostatniej kropli. Ej, bez histerii. Bez histerii. Najpierw spróbuję, jak smakujesz, a potem już będzie tylko fajnie. Panie komisarzu, ekipa szuka ze szperacami, ale ona w tym czasie by tak daleko nie odbiegła. Czyli co? Policjantka rozpłynęła się w powietrzu, a my błądzimy jak jebane dzieci we mgle? Zejdź mi z oczu. A ten lokalizator co? Dla ozdoby jej zakładaliście? Nie no, lokalizator działa, tylko coś nie mogę się z nim połączyć. No czyli nie działa, kurwa! Chcę mieć te dane. Chcę wiedzieć, gdzie jest Majcher! Wstawaj. Wstawaj, mówię. Ręce na głowę. Miłość. Na kolana. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest, kurwa? Szukaj jej. Łapa. Leż. Szybko, tutaj jest! Leż. Bo ci łeb rozwalę. Majcher, obudź się! Majcher!
on. Teraz go pan puści, prawda? Henia? To ty? Ale jak? Ale co to? To porywacze puścili cię tak bez okupu? Porywacze? No nie było żadnego porwania, to i puszczać mnie nie miał kto. No ale przecież przysłali list. Ja bałem się, że oni cię zamordują. Ja pieniądze chciałem zdobyć. Ja nawet wystawiłem nerkę na sprzedaż. O, myślisz pan, żeby ją ktoś kupił? A że niby nie było chętnych? No bo ta dzielnicowa usunęła wszystkie ogłoszenia, dlatego nikt się nie zgłosił. Ale zaraz, Henia, skoro nie było żadnego porwania, no to kto napisał ten list? Ja napisałam. Że co? No przecież musiałam sprawdzić, że ci naprawdę na mnie zależy, zanim powiem tak. Jak tak? No, zanim zgodzę się wyjść za ciebie, mój ty głuptasku. Wyjść? Jak to wyjść? Gdzie wyjść? Chwileczkę, co to za pomysły? No przecież znalazłam pierścionek, który mi kupiłeś. Co? Jaki to pierścionek? No, ten pierścionek w pudełeczku w kształcie serduszka. No, w tej sytuacji, jeśli ładnie poprosi. A, ten. Ale to nie dla ciebie. To Stefan mi zostawił na przechowanie, bo on chce się tej swojej starej oświadczyć. No kurde, normalnie chłopu na starość zupełnie odbiło. Oj, Feluś, nie żartuj sobie, tylko ładnie poproś, a ja zgodzę się wyjść za ciebie. No przecież sprawdziłam cię. Wystawiłeś nawet własną nerkę, żeby ratować moje życie, więc... No ale ja nie chcę żadnego ślubu. Henia, lepsze jest wrogiem dobrego, tak? Tak mówią, tak? No a jest nam dobrze? No, to dobrze jest tak, jak jest. Ale ja tobie życie poświęciłam. No, prawie całe. Raptem 2 lata. Jak nie chcesz się ze mną ożenić, to gnij sobie tutaj, ty chudro, ty kanalio, ty jedna. Skoro nie było czynu zabronionego, wraca pan do domu. Ale, panie władzo, nie można by tak dłużej, troszeczkę tutaj pobyć, co? Troszeczkę dłużej, czyli ile? No nie wiem. Troszeczkę, no może tak 10 albo 15 lat. Co? Można? Jasne. Chodź, chodź. Lekarz mówił, że dochodzisz jakoś do siebie. No, jest nieźle tak. Może mnie dzisiaj wypuszczą. Dobrze, to mogę zaczekać, zawieźć cię do domu czy coś. Przesłuchałeś już tego świra? Rychlik ma to zrobić. Ja... Trochę mnie wczoraj poniosło i to nie byłoby najlepsze dla śledztwa, gdybym ja go przesłuchiwał. Co to znaczy, że cię poniosło? Po prostu, jak cię tam wczoraj zobaczyłem, to przypomniała mi się Wolska i... Ja chyba potrzebuję urlopu, bo to się dla kogoś źle skończy. Ten psychol... Powinni go zabrać na obserwację do psychiatryka. Tak czy siak z więzienia już raczej nie wyjdzie. Prokurator powiązał z nim też to zabójstwo na Śląsku. Dobrze, że się nam udało, nie? Tak. Jednego zjeba na Gorczaku mniej. A ty... Weź już tak kurwa więcej nie rób, dobra? No. Spróbuję. Ale wiesz, że... Tym razem było inaczej. Uratowałeś mi życie i dzięki... W sensie ja nie umiem... Dobra, weź już skończ, bo
Fajnie, że wpadłeś, ale spadaj do dziecka. Sorry. Co jest, panie mecenasie? Dostałem cynk, że przenieśli Roxanę z dzieckiem do aresztu śledczego. A jak to? Przecież mieli się wstrzymać. Lekarze wypisali już dziecko, a sąd uznał, że matka może się nim zajmować. Ale jak może się nim zajmować? Przecież to psychopatka. Póki nie będzie opinii biegłych, dla sądu nie ma przeciwwskazań, a dla małego i tak. Póki co nie mamy lepszej propozycji. Dobra, dzięki. No, to do dziecka nie idę. Słuchaj, wiem, że mówiłeś, że nie chcesz mojej rady, ale Bo nie chcę. i tak ci powiem. Nie możesz zostawiać swojego dziecka z tą psycholką, Rafał. Będziesz tego żałował. Jasiek zniknął! Co? Jak? Chodzi o coś więcej niż tylko o kasę. Serio? 100 000 to nie jest wystarczający powód według ciebie? Masz kogoś zabić? Kogoś od potocznych. Ty nie masz przypadkiem jakichś problemów neurologicznych? Co? Nie czujesz, frędzlu, że masz kosę pod żebrem?